Witajcie, to jest pierwszy w 2023 roku odcinek vloga pyrzowickiego lotniska, w którym podsumujemy wizyty ciekawych samolotów w Katowice Airport w 2022 roku. Nazywam się Piotr Adamczyk, jestem PR menadżerem pyrzowickiego lotniska i gorąco zapraszam do oglądania. Zaczynamy! Rok 2022 przyniósł w Pyrzowicach wyjątkowo dużo wizyt ciekawych i rzadko spotykanych na naszym lotnisku statków powietrznych, ale należy tutaj zaznaczyć, że większość z przylotów związana była z kryzysem humanitarnym, który wywołała Rosja, zbrojnie atakując niepodległą i suwerenną Ukrainę 24 lutego 2022 roku. Zanim wybuchła wojna, to w styczniu odnotowaliśmy w Pyrzowicach dwie wizyty delegacji rządowych. 20 stycznia z Kijowa do Pyrzowic na pokładzie Antonowa AN-148 przyleciał prezydent Ukrainy Wołodymyr Zełenski. Przyleciał na zaproszenie prezydenta RP Andrzeja Dudy. Panowie odbyli dwudniowe konsultacje w zameczku prezydenckim w Wiśle. Kolejny rzadko spotykany w Pyrzowicach samolot z drugą w styczniu delegacją rządową pojawił się 27 stycznia. Dokładnie był to Airbus A330-200 Sił Powietrznych i Kosmicznych Piątej Republiki Francuskiej. Maszyna przyleciała z Paryża. Na pokładzie na południe Polski przybyła delegacja rządowa francuska z premierem Francji na czele, która wzięła udział w uroczystościach 77. rocznicy wyzwolenia byłego niemieckiego nazistowskiego obozu koncentracyjnego i zagłady Auschwitz-Birkenau. W czwartek 24 lutego 2022 roku Rosja zaatakowała zbrojnie niepodległą i suwerenną Ukrainę, wywołując w ten sposób ogrom cierpienia ludności cywilnej i największy w XXI wieku w Europie Środkowej kryzys humanitarny. Do Polski zaczęła płynąć fala uchodźców. W większości były to kobiety i dzieci, obywatele Ukrainy, ale zaczęli pojawiać się także obywatele innych państw, którzy w momencie agresji rosyjskiej przebywali na terytorium Ukrainy i drogą lądową ewakuowali się do Polski, skąd następnie wracali do swoich ojczyzn, często drogą powietrzną. Pierwszy rejs repatriacyjny z Katowice Airport odbył się już 28 lutego 2022 roku i tego typu rejsy z dużym nasileniem trwały do 28 marca. Przez Katowice Airport do swoich ojczyzn wracali głównie obywatele Uzbekistanu, Azerbejdżanu, Kazachstanu, Iranu oraz Egiptu. Mechanizm ewakuacji wyglądał tak, że obywatele tych państw drogą lądową przybywali z Ukrainy do Polski, do Pyrzowic, skąd rządy poszczególnych państw organizowały rejsy czarterowe repatriacyjne. Najwięcej lotów wykonały linie Uzbekistan Airways do Taszkentu. Tych rejsów repatriacyjnych było 26. Z Pyrzowic odleciało ponad 5700 obywateli Uzbekistanu i w tym celu przewoźnik wykorzystywał takie typy samolotów jak Boeing 787-8 Dreamliner, Boeing 767-300, Boeing 757-200 oraz Airbus A321 Neo. Drugim krajem pod względem liczby repatriantów obsłużonych w Pyrzowicach był Azerbejdżan. Linie lotnicze Azerbaijan Airlines przewiozły z Pyrzowic do Baku około 870 osób. W tym celu wykonały 5 rejsów, wykorzystując Airbusa A320. Trzecim państwem pod względem liczby ewakuowanych z Pyrzowic osób był Kazachstan. Na zlecenie tamtejszego rządu linia lotnicza Air Astana przewiozła z Pyrzowic do Kazachstanu 750 osób, wykorzystując w tym celu samoloty z rodziny Airbus A320 Neo oraz Boeingi 767-300. Ponadto odbyły się pojedyncze rejsy repatriacyjne do Egiptu i co ciekawe, jeden rejs do Iranu. Łącznie obsłużyliśmy w Pyrzowicach 8529 osób, które drogą lądową ewakuowały się z Ukrainy do Polski, a następnie rządowymi czarterami wróciły do swoich ojczyzn. Praktycznie równolegle z rejsami pasażerskimi dla osób, które drogą lądową ewakuowały się z Ukrainy
do Polski ruszyły rejsy z pomocą humanitarną dla mieszkańców tego państwa. Jako pierwszy w przypadku przylotów do Pyrzowic zaczął Uzbekistan, który w tym celu wykorzystywał bagażniki swoich pasażerskich Boeingów 767-300. Samoloty te bez pasażerów przylatywały z Taszkentu do Pyrzowic po oczekujących tutaj obywateli Uzbekistanu, ale na wybranych rejsach przywoziły także pomoc humanitarną dla mieszkańców Ukrainy. 12 marca 2022 roku w Katowice Airport wylądował pierwszy transport z pomocą humanitarną dla Ukrainy, który został przygotowany przez Organizację Narodów Zjednoczonych. Przyleciał do nas Airbus A340-300 linii lotniczej AirHub, który przywiózł z Sudanu wysokoenergetyczną żywność. W sumie na linii Port Sudan - Pyrzowice samolot ten wykonał 7 rotacji z pomocą humanitarną. 9 dni później na lotnisku imienia Wojciecha Korfantego wylądował Airbus A330-300 linii lotniczej Air Caraïbes z francuskim personelem medycznym na pokładzie. Samolot przyleciał z Paryża po 25 ukraińskich dzieci chorych na raka i ich rodziców. Cała grupa poleciała do Francji w celu kontynuowania leczenia onkologicznego, które musiało zostać przerwane z powodu barbarzyńskiej rosyjskiej agresji na Ukrainę. Ewakuacja i transport małych pacjentów możliwe były dzięki współpracy rządów Polski i Francji oraz zaangażowaniu Stowarzyszenia Wspierania Onkologii Unicorn. W poniedziałek 28 marca 2022 roku do Pyrzowic z Almaty w Kazachstanie z pomocą humanitarną dla mieszkańców Ukrainy przyleciał kazachski rządowy Ilyushin IL-76TT. Na swoim pokładzie przywiózł m.in. koce, łóżka polowe, a w drogę powrotną do Kazachstanu zabrał 54 obywateli tego kraju oraz towarzyszące im 4 psy oraz 2 koty. Dzień po lądowaniu kazachskiego Iła odbyła się jedna z 3 w 2022 roku wizyt Antonowa 124 w Katowice Airport. We wtorek 29 marca Rusłan ukraińskiej linii lotniczej Antonov Airlines przywiózł z magazynów Funduszu Narodów Zjednoczonych na rzecz Dzieci UNICEF zlokalizowanych w Zjednoczonych Emiratach Arabskich m.in. koce i łóżka polowe. Kolejna wizyta ukraińskiego Rusłana miała miejsce w Pyrzowicach 11 kwietnia i ponownie był to transport Organizacji Narodów Zjednoczonych z pomocą humanitarną dla mieszkańców Ukrainy. Ostatnia wizyta AN-124 Rusłan w 2022 roku na pyrzowickim lotnisku miała miejsce 3 maja, kiedy to samolot należący do Antonov Airlines na zlecenie Światowej Organizacji Zdrowia przyleciał z Dubaju do Pyrzowic z 20 ambulansami marki Toyota, które następnie trafiły do Ukrainy. W poniedziałek 11 kwietnia 2022 roku na lotnisku imienia Wojciecha Korfantego po raz pierwszy wylądował unikatowy Douglas DC-8 należący do amerykańskiej chrześcijańskiej organizacji humanitarnej Samaritan's Purse. Od 1970 roku amerykańscy Samarytanie wspierają społeczności na całym świecie, które są ofiarami wojny, ubóstwa, klęsk żywiołowych, chorób czy też głodu. Uwagę fanów awiacji z pewnością zwrócił samolot używany przez Samaritan's Purse, a to dlatego, że aktywny DC-8 to prawdziwy biały kruk. W 2022 roku na całym świecie, według różnych danych, używanych było zaledwie od 6 do 8 maszyn tego typu. Maszyna używana przez Samaritan została wybudowana w 1969 roku, a więc ma już ponad pół wieku. Samarytanie używają jej od 2015 roku. Wyjątkowa jest także konfiguracja tej konkretnej sztuki, bo samoloty kombi to również rzadkość. Główny pokład DC-8 podzielony jest na 2 strefy. Z przodu znajduje się przedział towarowy, który pozwala przewieźć ładunek o masie do 38 ton. Za nim zlokalizowany jest przedział pasażerski z 32 fotelami. W 2022 roku DC-8 aż 32 razy przylatywał z USA do Pyrzowic z pomocą humanitarną dla mieszkańców Ukrainy.
5 dni po pierwszym przylocie DC-8 na lotnisku imienia Wojciecha Korfantego wylądował Boeing 757-200F Islander Cargo, który przywiózł pomoc i wsparcie dla mieszkańców Ukrainy. Łącznie samolot ten wykonał 7 rotacji z ładunkiem pomiędzy Keflawikiem a Pyrzowicami. Rok 2022 pod kątem wizyt ciekawych i rzadko spotykanych samolotów w Katowice Airport to nie tylko przyloty związane z konfliktem na Ukrainie. Zanotowaliśmy także kilka przylotów ciekawych samolotów, które miały związek z transportami typowo komercyjnymi i to w obszarze szeroko pojętych czarterów cargo ad hoc. Przykładowo w piątek 3 czerwca 2022 roku odbył się pierwszy z kilkunastu rejsów Boeinga 747-400F azerskiej linii lotniczej Silkway West Airlines, który przywiózł na zlecenie prywatnego kontrahenta fracht z kazachskiej Almaty do Pyrzowic. W okresie od początku czerwca do połowy września tego typu lotów odbyło się 12. Obsłużyło je 5 różnych Boeingów 747-400F. W tak zwanym międzyczasie w celu obsługi komercyjnego frachtu pojawił się w Pyrzowicach Ilyushin IL-76TD-90 linii lotniczej Silkway Airlines. Samolot przyleciał do Pyrzowic 8 sierpnia 2022 roku z Baku. Na naszym lotnisku pobrał na pokład silnik turbowentylatorowy, z którym poleciał do Bahrajnu. Jeśli macie jakieś pytania do tego materiału, to zadajcie je proszę w komentarzach poniżej, a my postaramy się na nie merytorycznie odpowiedzieć. My widzimy się w kolejnym odcinku vloga Katowice Airport, a tymczasem mówię Wam do widzenia i do zobaczenia.